Wanda Stypułkowska, prezes zarządu firmy MPS International. Firma MPS zajmuje się produkcją opakowań plastikowych, głównie do kosmetyków, a drugą działalnością jest kontraktowa produkcja kosmetyków. Sytuacja w firmie przed transakcją dla mnie osobiście była taką sytuacją komfortową i ten biznes był prowadzony tak jak firma rodzinna. W pewnym momencie zauważyłam, że rozwój firmy nie jest już głównym interesem dotychczasowych właścicieli. Nie było takiej presji na lepsze wyniki, na rozwój biznesu. Zasady ekonomii są twardymi zasadami. Jak się firma nie rozwija, to się zaczyna cofać. Miałam obawy, że szkoda mojej pracy, szkoda moich 20 lat zaangażowania w to wszystko, żebyśmy mieli to stracić. Przy każdej kolacji z dziećmi opowiadałam o biznesie, ale przy którejś właśnie powiedziałam o tych moich obawach, że to się tak może nie do końca dobrze skończyć. Może spróbujemy sami to przejąć. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i w zasadzie została w tym momencie decyzja podjęta. Szukamy partnera finansowego, który nas pomoże w realizacji tego pomysłu. Mieliśmy specjalistę w gronie. Zięć pracował wtedy w Warszawie, będąc właścicielem firmy, która zajmowała się przejęciami. Mając rozeznanie na rynku, zaproponował 3 fundusze private equity. Jednym z tych funduszy był Avalon, z którym ostatecznie udało nam się nawiązać najlepsze relacje i wspólnie podjęliśmy to wyzwanie. Główną rolę w negocjacjach przejął oczywiście Avalon. Podejmując się tych wyzwań związanych z transakcją i z oczekiwaniami naszego partnera finansowego, czyli Avalonu, musieliśmy oczywiście podjąć bardzo aktywne działania na rynku. Bardzo ciekawym przykładem jest firma Dior, z którą kilka lat temu współpracowaliśmy. Aktualnie zwrócili się ponownie do nas, widząc w nas potencjalnie dostawców opakowań do swoich kosmetyków. Dzisiaj nasz przychód jest o 30% wyższy niż ten sprzed transakcji. Za tym oczywiście stoi nasze osobiste zaangażowanie naszego zespołu pracowników, ale również inwestycje w nowe maszyny, w nowe urządzenia peryferyjne, w infrastrukturę. Bardzo ważne w procesie wykupu menedżerskiego, żeby rozumieć biznes, deklarować to, co jest realne i możliwe, następnie zabezpieczyć swoje interesy w umowie inwestycyjnej. Wchodząc w relacje z funduszem, uzyskałam znacznie większą samodzielność. W zasadzie ustalamy plan roczny działania i co kwartał weryfikujemy, gdzie jesteśmy, co też jest dobre, bo pewien porządek i usystematyzowanie działań jest bardzo ważne. Więc dostałam to, co chciałam i teraz się muszę ze swojej strony wywiązać ze swoich zobowiązań. Byłam prezesem firmy szwedzkiej. Teraz jestem prezesem firmy, gdzie mam swoje udziały i to jest moja satysfakcja.